Cześć, hello, Siostock. Dzisiaj zajmiemy się upgrade'em karty sieciowej od Matce na sloty Zorro. Tak właściwie to nie jest karta sieciowa, to jest całe combo, bo oprócz samej karty sieciowej mamy tam kontroler dysku twardego oraz port zegara. Zajmiemy się konkretnie dyskiem twardym. Chodzi o aktualizację modułu LIDE. Wgrany jest 40.8. Na chwilę obecną najnowszy to jest 4.10. Z pomocą mojego gościa Piotrka Waligórskiego zaprogramujemy ten układ, ale zanim zajmiemy się właściwą treścią, to chciałem Was poinformować, że uruchomiłem mojego maila amigowego. W komentarzu macie go wpisanego. Wiadomości wysłane do mnie sprawdzam na prawdziwej Amidze 2000. Tak jak to tutaj właśnie widzicie, i odpisuję na niej również na prawdziwej Amidze 2000. Tak więc jak ktoś ochotę ma do mnie napisać maila, zapraszam. To jest właśnie karta sieciowa. Fantastyczna sprawa. To zasługuje na osobny odcinek, bo ta karta jest bardzo, bardzo dobra. Musimy wyciągnąć ten układ, włożyć go do programatora i zaprogramować. Do dzieła! Mam taki oto programator od architekta. Kupiłem go jako używany od Kłada. Pozdrawiam Kłada. Tak on się nazywa. Aby zaprogramować ten układzik, musimy mieć taki właśnie oto adapterek. Ja to chyba kupiłem na AliExpress. Na razie zostawię to na zewnątrz. Muszę uruchomić komputer z Windowsem 10. Niestety nie udało mi się tego programatora uruchomić pod Linuxem, dlatego będzie Windows 10. Czekamy na Piotrka Waligórskiego i programujemy. Moim i waszym gościem jest znany amigowiec Piotr Waligórski, doktor nauk, człowiek wysoce wykształcony, w którym uwielbiam prowadzić konwersacje. Czuję się trochę mądrzejszy niż zwykle. Cześć Piotrek. Tak samo jak ja. Cześć Benedykt. I Piotrek dzisiaj mnie nauczy po raz drugi, bo już kiedyś to zrobił, ale ja zapomniałem, jak programować układy, aby móc je wykorzystać między innymi w Amidze, ale nie tylko w Amidze. Postanowiłem nagrać całe to wydarzenie, ponieważ tak jak powiedziałem przed chwilą, Piotrek mi już to kiedyś wytłumaczył, po czym ja zapomniałem. Jak zapomnę po raz drugi, no to puszczę sobie film, być może ktoś inny z tego jeszcze skorzysta. Piotrek, sprawdzałem już, zanim byśmy się połączyli, ten układzik ma wgranego LIDE device'a w wersji 40.8. My będziemy teraz ogrywać 40.10. Tak, Na wersją chwilę, gdy to nagrywamy, 28 grudnia 2025. No, ale oczywiście jak już mówimy o nagrywaniu, no to skoro mówimy o LIDE, no to chyba warto wspomnieć, że on na GitHubie jest, całe repozytorium tego sterownika i no jak się wpisze chociażby w Google LIDE i GitHub, no to jako pierwsza propozycja wyskakuje, tam autorem jest Liv2, więc w dystrybutorium pana Liv2 mamy zakładkę między innymi LIDE Device, no i tam właśnie znajdziemy ten sterownik. Piotrek, ja myślę, że tutaj masz ty dużo większą wiedzę na temat LIDE niż ja, więc jak masz ochotę, śmiało o tym opowiedz. To znaczy, no moja wiedza tak naprawdę też ogranicza się do tego, co autor tutaj nam opisał i właśnie na głównej stronie projektu znajdziemy sobie, co to jest i do czego. Oczywiście, no jak sama nazwa wskazuje, jest to kod sterownika do napędów, do urządzeń IDE, ATAPI i on jest zgodny z urządzeniami, które są zgodne ze sterownikiem pod oktagona. Więc jeżeli jakieś urządzenie IDE pracowało pod kontrolą Octagon Device, to najprawdopodobniej będzie też pracować pod kontrolą LIDE. Generalnie tutaj możemy sobie to LIDE zamienić w miejsce oryginalnego oktagona, a da nam to parę rzeczy, bo LIDE jest zgodne tam z kickstartem wyższym od 1.3, bo chociaż nie, oktagon też jest zgodny z kickstartem wyższym od 1.3, ale jest niezgodny z dużymi dyskami, więc dyski wyższe i partycje niż bodajże 2 giga, to już oktagon będzie nam sypał błędami, a LIDE bardzo dobrze sobie będzie z tym radził. LIDE też nie wiesza się przy 0,60, a chyba oktagon zdaje się z tym procesorem ma ten kod problemy. Poza tym LIDE obsługuje CD-ROMy,
zipy, Tak. co tam jeszcze znalazłem ostatnio, chyba też jakieś, chociaż nie wiem, czy magnetooptyczne dyski akurat w tym standardzie są, ale generalnie jest zgodny, bardzo dobrze, bardzo fajnie działa i rzeczywiście potwierdzam, dużo lepiej chodzą urządzenia IDE niż na wszystkim innym wcześniej. Można też bootować. Jeżeli urządzenie umożliwia bootowanie, to pod LIDę da się zabutować na przykład z takiego CD-ROMu, ale to już zależy konkretnie od kontrolera, bo nie każdy na to pozwala. Ale tak ogólnie warto, jeżeli mamy coś, co LIDE potrafi używać, a jeszcze LIDE nie mamy, albo mamy, ale starą wersję, to warto sobie nową ściągnąć. Mogę I instalować on sterowniki do programatora? Tak, możesz Dobra, zainstalować jadę. sterowniki programatora. No dobrze, i czekaj, i masz już włożony do USB podłączony Tak. programator? Dobra, Tutaj jest chyba ten program do Dobra. programatora. Tak. dobra. No dobrze, ja sobie oczywiście też otwarłem u siebie, wyciągnąłem również swój stary programator, żeby był zgodny z tym samym oprogramowaniem, żebyśmy mieli to samo na ekranie. Słuchaj, i tak, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, tak, możemy już Tak. działać? Dobra. To pierwszą rzeczą jest upewnienie się, przynajmniej ja zawsze miałem problemy, bo mi nie zawsze stykał, nie zawsze się łączył, nie wiem, czy to komp nie rozpoznawał to przez USB, czy jakieś były problemy od strony oprogramowania. W każdym razie nie zawsze program widział programator, mimo że był podpięty. Więc żeby się przekonać, czy wszystko jest OK, to w tym programie Mini Pro, bo mam tę samą wersję co ja, czyli 6.85. I tutaj w menu Tools tego programu znajdziesz takie coś, co się nazywa System Self. Naciśnij i on ci tam mówi, żebyś na pewno upewnił się, że nie ma żadnych układów wsadzonych w programator, że po prostu gniazdo jest puste. Dobra? No i naciśnij test. I jeżeli jest OK od góry do dołu i na dole masz napisane test finish successful i widzę, że tak masz, to znaczy, że rozpoznaje, program się widzi z programatorem. Teraz musisz wziąć ten układ flash, który masz, który będziesz programował. Dobra, i tak, musisz sprawdzić, jaki tam układ masz, bo jest wiele układów flash w obudowie takiej samej PLC-32, no i programator sprawdza, jaki tam typ ma i zresztą tam różne mogą być ustawienia do różnych rodzajów chipów, więc musisz sprawdzić konkretnie, z jaką kością masz do czynienia. Po prawej stronie programu masz takie napisane Select IC. Select IC, widzę, tak, jest, no. Tak. I pod tym jest taka właśnie, coś tam będzie jakiś układ, nie wiem jaki, coś tam będziesz miał, ale nieważne co. Klikasz na to No. i ci wychodzi Select the i tu musisz po prostu wpisać, co masz, jaki układ masz. Właśnie Dobra. tutaj wpisujesz. Zapewne AM29F010 Tak, no najprawdopodobniej. Piotrek, ty się na tym To jest znasz. najpospolitsze. Ja się właściwie tego uczę od nowa. Co tam pisałem? AM29? Nie, no to tak jest, jak mówisz, dobrą praktyką jest na pewno, żeby sobie to po prostu sprawdzić, a to wiadomo, jak się na pamięć samochodem jeździ, to się zawsze kogoś prędzej czy później Tak. rozjedzie. Tak, bądź jakby już zawęził do tego, co on tam ma. I masz tak, manufaktory, bo czasami może być ich więcej, jeżeli jest paru producentów, ale u ciebie widzę, że jest chyba, co tam masz do wyboru pod manufaktory? AMD i Mitsubishi chyba, tak? Tak. Musisz właśnie sobie po logu sprawdzić. AMD ma charakterystyczne logo w tym takim swoim, to A chyba jest, nie? To jest układ z 91 roku, tak? Słuchaj, no i teraz pod device musisz wybrać, który masz i w jakiej obudowie. I tu akurat masz do wyboru, twoja to będzie oczywiście PLC-32 i pytanie, czy tam jest na końcu B, czy nie ma tego twojego oznaczenia. No to wybierasz tą, gdzie nie ma. I żeby był w czym? W PLC-32, no bo w takiej masz go obudowie. Tam masz dwa u góry, tu jest PLC-C i jest SOP. No, a ty masz PLC-C32, dajesz select. Teraz możesz go właściwie włożyć w podstawkę, znaczy w adapterek możesz włożyć układ, a jak go włożyć, to ci pokażę rysunek, tam masz okno information po prawej stronie.
Jak już wybrałeś rodzaj układu, to klikając na przycisku tym wielkim Information, wyświetli Ci, jak on ma być włożony. Jak już te wszystkie rzeczy, które teraz wybraliśmy, są wybrane, to właśnie masz. No musisz to tak ustawić, wiadomo, żeby ten hebelek zamykający był u góry. Odłączony musi być programator? Nie musi być. Ja robię wszystko przy włączonym. On Daj nie mi ma napięcia w tym chwilę. momencie. I jesteś pewien, sprawdź sobie jeszcze raz polaryzację, czy na pewno jest od pierwszego pinu, że ci się tam nie przesunęło. Wszystko jest dobrze, tak? Dobra, Pin pierwszy masz mieć u góry, czyli od strony tego hebelka. dobra, już sprawdzam, czy tak mam. To ja pokażę jeszcze na moim, bo jak mówię, ja sobie też przygotowałem swój stary programatorek. Nie wiem, czy ty masz dokładnie w takiej samej obudowie, czy teraz są Tak, już jakieś nowsze. dokładnie to samo. Dobrze, i to okno możesz zamknąć, ono jest do niczego niepotrzebne, dokładnie. Okay. Myślę, że możemy już zabrać się za czytywanie obrazu tego sterownika do programu, bo tutaj będziemy mieć krótką chwilę zabawy. Tak, już możemy? Tak, ucz mnie, mistrzu, ucz. Dobrze, uczniu mój. Mistrz i Małgorzata. Jestem Małgorzata. Małgorzata, no wiesz, nie wyglądasz, nie No. wyglądasz. A ja chciałem powiedzieć, że ty wyglądasz jak mistrz. Ty, broda, okulary. Myślisz, że ja nie wiem, ja bym wolał, żeby ci mistrzowie lepiej wyglądali. Słuchaj, to robimy tak. Tu masz taką ikonkę, open file, nie? Jak w każdym takim Open. programie. Tak. Albo w menu, albo możesz tę ikonkę pod file, to zrobi dokładnie to samo. Tu sobie musisz po prostu wczytać to coś, będziemy nagrywać. Wybrałeś plik, jak on się nazywa? Wybrałeś go już? Tak, wybrałem, już go załadowałem. Lidę Adbus Device. No dobrze, czyli cały problem teraz polega na tym i cała zabawa, która nam krótką jeszcze dodatkową chwilę zajmie, urządzenie, które zaprojektował Matce, sam sterownik LIDE to jest 32 KB. Podobnie jak i inne zgodne z nim sterowniki, czyli Octagon czy Octopussy. One wszystkie mają 32 KB. I jeżeli do urządzeń chcemy taki 32 KB sterownik wykorzystać, kupiliśmy kostkę, która ma więcej niż 32 kg, a tak się składa, że ta kostka, którą masz, którą ja też mam również, one mają 128 KB. I ta kostka musi być pełna i musi być wypełniona kopiami tego sterownika całości. No, czyli skoro mamy 4 razy większą kostkę niż sam sterownik, to musimy w kolejnych ćwiartkach tego układu 29F010 musimy załadować te same kopie sterownika LIDE. Można to oczywiście jakimś hex edytorem sobie zrobić i połączyć, ale w tym programie tutaj też to możemy zrobić. Pierwszą ćwiartkę on domyślnie nam rozpoczyna załadowanie od pierwszej ćwiartki. Więc jak teraz dasz OK, jeżeli wybrałeś ten sterownik, to on nam załaduje do pierwszej ćwiartki, daj OK. I to, co w ogóle widzimy na ekranie, to jest jakby zapis. Mamy zapisane kolejne adresy kolejnych bajtów. Nie, no bo dwie liczby heksadecymalne to jest jeden bajt, nie? Na przykład tam 4F, 3F, FF, AF i tak dalej, nie? A w tym obok ASCII widzimy jakby to samo, ale jakby przełożone na konkretny znak w kodzie ASCII. Stąd czasami tam się mogą pojawić jakieś właśnie napisy, copyright i tym podobne. Na przykład w Kickstartach coś takiego można zobaczyć. Przewiń mi od 00, daj mi na samą górę ten Jasne. swój, bo jestem ciekaw, czy mamy dokładnie tak samo. Bo ja sobie też czytałem i chcę się upewnić, czy na pewno. Oczywiście. Słuchaj, on się, tak, mamy tak samo, no 1F, 0F, 0F i tak dalej. One się kończą, znaczy mówię, on zajmuje tylko pierwszą ćwiartkę, bo to jest 32 kg, a bufor, jakby program nam, jak wpiszemy rodzaj układu, to on w swojej bazie wie, że to jest 128-kilobajtowy układ, więc jakby cały ten, jak przewiniesz na dół, to na samym dole jest sam koniec tego buforu, czyli sam koniec tego 128 kg. Więc tam już nie ma nic. On jest tam pusty, bo tak naprawdę mamy tylko pierwszą ćwiartkę. I z tego co pamiętam, to w przypadku LIDE ćwiartka kończy się właśnie napisem LIDE. Ale to nie zachęcam do szukania, chociaż po adresie by się pewnie dało znaleźć. Ona będzie dużo pustej przestrzeni, a na samym końcu będziesz miał LIDE. Będzie na pewno na samym końcu ciąg 4 znaków Było. LIDE literami i potem będzie kolejna ćwiartka. Mam. Jest. To jest tak naprawdę koniec tego sterownika, koniec. To sobie możesz zwrócić uwagę na adres, który tam masz, nie? To będzie pewnie koniec tego 32 kg pierwszego. Mhm.
Tak, nie? I potem masz adresy zaczynające się już od 8000, nie? Przy czym to nie jest 8000, bo to jest w tym, bo to jest tak naprawdę w 16 tym, czyli to jest tam jakieś, no, 32 tysiące tam, jak ktoś jest ciekaw, może sobie to kalkulatorem zrobić. Dobra, i teraz mamy wpisaną pierwszą ćwiartkę i jakbyśmy to zapisali, to tak naprawdę nam to nie będzie działać w urządzeniach Matsego. Musimy zapisać tym samym ćwiartkę drugą, trzecią i czwartą. Na szczęście możemy to wszystko zrobić w tym programie do mini. Nie potrzebujemy nic dodatkowego. Tylko trzeba to zrobić w ten sposób, że jeszcze raz czytujesz file load, tak, czytujesz jeszcze raz ten sam plik. Zrobione. Zrobiłeś, tak? Tak. Dobra. Teraz musisz mu zmienić dwie rzeczy. Po pierwsze, tam masz to clear buffer when loading the file. Niżej, o tu. Zmień na disable. Bo domyślnie on w momencie ładowania pliku kasuje cały bufor. Więc nawet jakbyśmy to wczytali do drugiej ćwiartki czy gdziekolwiek, to by nam pierwszą ćwiartkę skasował i wypełnił ją FF. A tego nie chcemy, bo my wszędzie chcemy mieć to samo. Więc jak dałeś disable, to on zostawia to, co było w buforze, tylko doczytuje nowe dane. I teraz mu tylko jeszcze musimy powiedzieć, żeby je nie doczytał od adresu 000, tylko od adresu tego, który tutaj mamy, czyli 8000. Z przodu są 2 zera. Je też trzeba wpisać, czy to jest nieistotne? Wydaje mi się, że nie jest to istotne. Będziemy to widzieć. Dobra, i teraz daję. Okej, tak? Tak, poszło, dobrze. I teraz zwróć uwagę, że masz 8000, od 8000 pojawiło nam się to samo, co mamy od 0000. Jakbyś przewinął na sam początek, to tam byłyby dokładnie to samo, tak samo by się to zaczynało. Czyli mamy już pierwszą i drugą ćwiartkę. Teraz musimy to samo zrobić w przypadku ćwiartki trzeciej i ćwiartki czwartej. Jak za miesiąc, dwa, czy tam pół roku będę znowu programował ten układ, to sobie po prostu puszczę film, bo ja to oczywiście zapomnę. No tak, a wiesz co, wiadomo, że się czegoś nie robi, ja mam dokładnie tak samo, nie? Wszyscy mamy tak samo działającą pamięć. No i zwróć uwagę, nie? Że i tak samo nam się to kończy lidem, no bo nic dziwnego, bo to jest po prostu ten sam plik, ten sam sterownik. Teraz dokładnie musimy zrobić od kolejnej ćwiartki, czyli de facto od połówki w tym wypadku, czyli od 1 i 5 zer. Czyli dokładnie to samo. Jeszcze raz open, jeszcze raz ten sam plik i tu musimy dać 1 i 5 zer. I OK. Zaraz, co on tutaj mówi? A nie, oczywiście, bo my mówiliśmy o 8000, nie 5 zer, 4 zera, przepraszam. Mój błąd. Widzimy, że nam się czytało od połowy, czyli w trzeciej ćwiartce to samo. I tu się kończy trzecia ćwiartka. Oczywiście warto powiedzieć, jeżeli ktoś by według tego chciał sam programować ten układ lub jakikolwiek inny, oczywiście w żadnym wypadku nie trzeba tutaj przewijać, bo my sobie to robimy dla własnych celów naukowych, żeby sobie zobaczyć, że to rzeczywiście działa. 1, 8, i 3 zera. Tak. I wy już oczywiście wybrałeś ten. No i on nam go doczytał i też na samym końcu, na samym dole powinno być lider. I teoretycznie już możemy programować, ale ja jeszcze robię układ. Coś takiego, że żeby na przyszłość sobie, gdybyśmy chcieli ten sam sterownik wczytać, go po prostu zapisać, żeby już nie robić tej machinacji z powielaniem na przyszłość, tylko ten. Tu masz na dole, tam są pliki jakieś tam typu, to chyba bin jest chyba rzeczywiście dobry, ale to nie ma znaczenia, bo po prostu wczytujesz go sobie wtedy jako bin i sobie napisz na przykład, ja piszę zazwyczaj tak, lide atboost 4010.128k, żebym wiedział, że to już jest wersja poczwórniona właśnie, tylko nie możesz chyba slasha dać do nazwy pliku. Tak, tak, na wszelki wypadek go jakby się na przykład chciał go zapisać albo by się coś na przykład teraz zawiesiło, to nie będziemy musieli tej zabawy z ćwiartkami robić. Słusznie. Możesz sobie jeszcze tak dla pewności wszelkiej przewinąć, złapać za ten suwak i przewinąć, zobaczyć, czy przypadkiem przez pomyłkę nie skasowaliśmy jakichś ćwiartek, czy na pewno te bufory są wcześniej też powypełniane. No jest, jeżeli pierwszy jest, to znaczy, że na pewno później go, ten by jako pierwszy by poleciał, prawda, i był zniszczony na pewno, nie? Przez kolejne, jakbyśmy tego disable'a raz nie wybrali. Bo jakbyśmy nie wybrali disable'a, to byśmy mieli go właśnie od na przykład, nie wiem, 18000, a wszystko wcześniej byłoby wypełnione FF.
Dobra, czyli jeżeli jest OK, no to teraz tak naprawdę już jest wisienka na torcie. Pytanie mam. Wywołujesz z menu, Pytanie mam. tak? Padło słowo zniszczony. Mówimy o zniszczonym oprogramowaniu, nie o zniszczonym układzie, tak? Tak, oczywiście. Mówimy o zniszczonej naszej pracy i czasie, który poświęciliśmy na wczytanie tych wszystkich ćwiartek, a nie, że zniszczymy ten układ. Nie. My tam sobie możemy cokolwiek do tego układu wczytać i co my tam zrobimy. Ja prawdę mówiąc nie wiem, czy programator jest w stanie uszkodzić układ fizyczny. No chyba jest, bo chyba da się fizycznie dać mu na przykład napięcia za wysokie. I on by go, podejrzewam, wtedy mógł spalić, jakieś tam struktury pouszkadzać. Być może programator też by uległ uszkodzeniu. Natomiast no nie przez takie manipulacje zawartością bufora. To nie. Tego nie uszkodzimy. Po prostu tylko wpisanie tam ciągu bajtów. Okej, dziękuję. Jeżeli teraz masz wszystko, no to pod device masz takie coś, to się nazywa program. Taka opcja. Mam. Klikasz, no i program tam na dole masz. I on najpierw skasuje flesza, on tam mówi co robi, potem go napisze, a jeszcze potem go powinien zweryfikować. Czy ten układ da się zabezpieczyć przed odczytem, czy się go nie da zabezpieczyć? Tak jak gale. Wiesz co, nie wiem. A była tam taka opcja? Chyba nie. Pytam z ciekawości. Bo gale się zabezpiecza przy programowaniu jest taka opcja, nie? Można sobie wybrać właśnie opcję zabezpieczenia przed odczytem, ale wiesz, tak naprawdę w przypadku pamięci, no w tym wypadku stałej, no flash to też jest rodzaj pamięci stałej, tak naprawdę no nie ma sensu zabezpieczania jej przed odczytem, bo jakbyś ją właściwie chciał, no jaki by to miało sens? Celem istnienia pamięci jest bycie odczytaną przez procesor w tym wypadku i nastąpi wykonanie programu. Nie, więc powiem tak, może istnieją jakieś pamięci obecnie do jakichś tam układów, które w jakiś sposób szyfrują zawartość i potem są już dalej odszyfrowywane, natomiast generalnie tego typu układy typu EPROM czy Flash używane w takich systemach jak nasze, no na pewno nie pozwalały na zabezpieczanie przed odczytem, bo przecież one nie mają innego trybu niż bycie odczytanym. Z ciekawości pytałem. A co innego na przykład, ale co innego na przykład Gale czy Xilinxy, nie? Bo układy programowalne w rodzaju właśnie jakichś tam FPGA chociażby układów, to co innego jest kwestia jakiegoś tam kodu, który do niego jest wczytywany i tam określa, co ten układ będzie robił, a co innego, jak już ten kod wczytamy, no to te nóżki tam, prawda, określone swoje, za określone funkcje logiczne odpowiadają. Więc nie ma takiej jakby potrzeby, żeby ten kod w przypadku na przykład Gali, czy jakichś, nie wiem, Xilinxów, jakichś czy FPGA, czy CPLD układów, żeby był odczytanym. To nie jest konieczne do wykonywania funkcji układu, ale w przypadku z kolei ROMów, EPROMów, flaszy, no de facto możliwość bycia odczytanym jest po prostu podstawową funkcją tego układu. Znaczy ja tak filozofuję trochę no ale mówię, wydaje mi się, że w tych systemach raczej chyba nie ma takich funkcji i takiej możliwości, natomiast na pewno istnieją jakieś pamięci z możliwością szyfrowania, ale to nie w naszym przypadku. Podłączamy do Amigi? Tak. Dobra, wracam za minutę albo dwie. Sprawdźmy to lead device. Było 48. Ładnie, działa. Super. Zahamowało się. No to dobrze. Dziękuję w imieniu swoim i Małgorzaty. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Piotrek, zareklamujemy twój kanał. Tak, proszę bardzo. Reklamujemy mój kanał, na którym jest jeszcze wciąż chyba 11 filmów tylko, ale może będzie więcej niedługo, bo mam już prawie skończony, znaczy zmontowany film o TF-ie 536. Moim. No ale tak, twoim On jest właśnie. tutaj To jest fizycznie. montowany teraz, w tą Amigę właśnie. No właśnie. A ja no nie mówię o nim strasznie złych rzeczy na tym filmie, ale powiem szczerze, no nie jest to moja ulubiona karta. Piotrek, ja zainstalowałem sobie system 3.9 na tej Amidze. Mam Kickstarta 3.1.4
i on działał, jakbym go odpalił na komodorku, wiesz? Dopiero to wszystko Mhm. ruszyło z kopa, jak zainstalowałem najnowsze MMU Library, cały ten pakiet. To ten system zaczął normalnie działać. No tak, tak, no wiadomo, że no, ten pakiet ogólnie jest fajny, nie? No, też używam, chociażby dlatego, że używam systemu 3.2, tam 3.2.2 akurat mam w tym momencie, muszę zrobić też update na 3.2.3, ale on nawet przecież o to krzyczy, właśnie, żeby było 3.2. Natomiast no, ja z kolei tak mówię, no skoro karty TK dla odmiany, no nie wymagają. No one po prostu bardzo fajnie działają, też bez jakichś tam dodatków, jakichś tam konfigurowania MMU. Aczkolwiek no ja mam akurat też MMU pakiet zainstalowany, bo jak mówię, wymaga tego system 3.2. Mhm. Więc to też tak nie ma, że ja mam taki goły, no 3.1 można używać bez MMU library i działa generalnie okej, nie? Chociaż właśnie zależy na której karcie. No więc tak jak testowałem tutaj u siebie i porównywałem go do 0.30 TK, to w obydwu wypadkach było tam MMU library zamontowane. Tylko Mam- takie no na dzień dobry, no bez jakiegoś tam głębszego konfigurowania Super. też można zrobić. Dzięki Piotrek za rozmowę. Trzym się cieplutko. Hej. Do zobaczenia, cześć.